Jestem zadeklarowanym fanem Batmana. Seria od Rocksteady była spełnieniem moich mokrych snów o Człowieku Nietoperzu. Nawet gdy za Nietoperza wzięło się Warner Bros. I wypuścili Origins, wciąż grało mi się w to dobrze i Micha się cieszyła z kolejnej gry o lubianym bohaterze. A to nie był koniec atrakcji, bo chwilę później Batman zawitał na konsole przenośne. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o całe lata gry Batman Arkham Origins Blackgate w wersji na PlayStation Vita. Zapraszam. Za Batmana Blackgate Origins wzięło się studio Armature, głównie zajmujące się portami gier, ale i mieli wydane według własnego pomysłu Recore, o którym dziś zupełnie nikt nie pamięta. Blackgate był jednak drugim projektem studia po porcie Metal Gear Solid Collection HD na Vita, także ciężko powiedzieć, że mieli jakieś doświadczenie. Czy jednak udało im się z zadania wyjść zwycięsko? Zobaczmy. Historia dzieje się 3 miesiące po wydarzeniach z Origins. Więzieniem Blackgate wstrząsa eksplozja, w wyniku której wśród więźniów wybuchają zamieszki. Najwięksi wrogowie Batmana, Joker, Pingwin i Czarna Maska zbierają swoich przydupasów i każdy z nich przejmuje władzę nad inną częścią Blackgate. Batman zjawia się na miejsce, aby przeprowadzić dochodzenie i wyeliminować 3 złoczyńców, jednak całe wydarzenie ma też drugie, ukryte dno. No dobra, historia to takie Ogólnie niby ma wszystko, co powinna mieć historia o Batmanie, ale sztampą wali po pysku aż miło. W zamyśle mam wrażenie, że miała być trochę zżynka z Arkham Asylum, ale wyszło to średnio. Po części dlatego, że więzienie nie jest tak tajemnicze i ciekawe jak szpital psychiatryczny. Podsumowując historię, da się ją przełknąć, choć gdyby była komiksem, byłby to jeden z mniej ciekawych zeszytów. No ale już tam. Blackgate Origins zaprojektowano jako grę w rzucie 2,5D. Batmana widzimy głównie z boku. Czasami kamera się poruszy, jednak w dużej mierze poruszamy się jedynie w lewo i w prawo i ewentualnie w głąb. Kamera jednak lubi zmieniać swoje położenie kontekstowo. Naszym zadaniem, jak łatwo się domyśleć, jest pokonanie 3 bossów po ówczesnym przemieleniu zagadek i wyzwań w każdym bloku więzienia. Początkowo przenośny Batman potrafi zachwycić. Mamy fajnie zrealizowany pościg i walkę z Catwoman na dachach Gotham, które pełni rolę tutoriala. Wypada to zacnie i zapowiada nam całkiem niezłą grę, a warto dodać, że twórcy nie chcieli rezygnować z tych elementów, które sprawiły, że Batmany na duże konsole były fajne, więc wszystkie te elementy, za które szanujemy uszatego od Rocksteady, zostały zamieszczone w Blackgate i odpowiednio dostosowane do rozgrywki 2,5D. Ale po kolei. Jednym z najciekawszych konceptów Batmana od Rocksteady była walka w 360 stopniach opierająca się o podstawowe 2 przyciski, kontry i ataku. Walka była dość łatwa do opanowania, ale dość trudna, jeśli chodziło o wymasterowanie, a przy tym szalenie widowiskowa. Ten system wrzucono też tutaj, jednakże z racji, że gra jest 2,5D, o walce w 360 stopniach możemy zapomnieć. Jednak nie przeszkadza to aż tak bardzo, nadal system się sprawdza, pomimo że mamy tylko 2 kierunki ataków. Nie jest to może aż tak rajcujące jak w dużych grach, ale spełnia swoje zadanie. Jeśli chodzi o działanie po cichu, także próbowano to wpleść z obowiązkowym przeskakiwaniem po gzymsach i atakowaniem przeciwników z góry. To też działa, choć ponownie nasze ruchy są ograniczone do lewo-prawo, ale tutaj mapy są bardziej trójwymiarowe i kamera rotuje wokół miejscówki. Jednak te lokacje zazwyczaj są banalnie proste w konstrukcji z racji zastosowania widoku 2,5D. Zazwyczaj to 4 statuły po jednej w każdym kącie lokacji i to już. Twórcy chyba rozumieli, że ten system nie do końca się tutaj sprawdza i dość rzadko mamy okazję brać udział w takiej rozgrywce. Samo poruszanie się Batmanem jest zrealizowane w poprawny sposób. Dorzucono też używanie gadżetów, czyli linki, którą podciągniemy się wyżej, później linki wystrzeliwanej w 2 kierunkach, aby można było po niej przejść. Pojawi się oczywiście wybuchowy spray, szybowanie, przemieszczanie się szybami wentylacyjnymi. Wszystko jak na dużej konsoli, choć ograniczone kierunkami. Każdy z bloków więzienia jest osobną mapą, także też ekranów loadingu nie widzimy zbyt często, chyba że przechodzimy do kolejnego bloku. Pewnym zmianom uległ tryb X-Ray, nadal pokazuje przeciwników w formie szkieletów, podświetla broń na żółto, jednak te najważniejsze elementy musimy znaleźć sami na planszy, poruszając specjalnym kółkiem. Jeśli element znajdzie się w jego obrębie, podświetli się na zielono i możliwa będzie z nim interakcja. Mamy też tutaj dekodowanie szyfrów w prostej gierce, gdzie trzeba odnaleźć pasujący ciąg liczb,
odgadując ich kolejność. Od czasu do czasu trzeba będzie też uratować zakładników. Nie zabrakło walk z bossami. Obok 3 głównych delikwentów pojawi się Salomon Grandi i jakieś mniej istotne patafiany, ale każdy z nich wymaga odpowiedniej taktyki, choć rozgryzienie schematu ich zachowań, no cóż, do najtrudniejszych nie należy. Jeśli chodzi o znajdźki, to typowe szczęki Jokera czy pingwiny. Od czasu do czasu będziemy mogli w trybie detektywa znaleźć też jakiś artefakt i w zasadzie to wszystko. Zbieranie tego nie jest tak ciekawe jak zagadek Riddlera, ale wciąż jest to pewnego rodzaju proteza tego, co było na dużej konsoli. Wszystko to sprawia, że Batman Blackgate Origins jawi się jako świetna, przenośna wersja Batmana, ale jest tutaj jeden, a w zasadzie 3 problemy, które trawią grę. To frustracja, irytacja i nuda. Niestety twórcy zbyt ambitnie podeszli do projektu, tworząc Blackgate jako absurdalny labirynt. Dodatkowo będziemy wielokrotnie przemierzali te same lokacje w poszukiwaniu tego jednego punktu zaczepienia, który pchnie fabułę dalej. Bardzo często nie do końca wiadomo, gdzie iść i co robić, lub co gorsza, jak się tam dostać. Ale zaraz, nie dodali mapy? Dodali i jest to chyba najgorzej zaprojektowana mapa w grach wideo. Jeśli mieliście okazję grać w tego Batmana na PC-cie, to mieliście już całkowicie zmieniony jej koncept. Tutaj studiowanie mapy zajmuje zbyt wiele czasu i w zasadzie jest ona i tak bezużyteczna, bo nie wiadomo jak tą mapę czytać. Pomimo, że mamy kilka miejsc szybkiej podróży, dotarcie gdziekolwiek zajmuje zbyt wiele czasu i zbyt wiele razy musimy powtarzać to samo, przez co gra się wydłuża, a wrażenie bezsensownego błądzenia w kółko jest tutaj nad wyraz odczuwalne. Te elementy niestety kładą całą grę. Zamiast fajnej rozgrywki mamy monotonię i dłużyznę. Jeśli chodzi o oprawę, to cóż, no jest to więzienie. Jeśli widzieliście jakiekolwiek więzienie w jakiejkolwiek grze, to wiecie, że nie ma tam nic ciekawego i tutaj nie jest inaczej. Co prawda twórcy starali się jakoś je urozmaicić, ale czym można urozmaicić więzienie, aby to było nadal więzienie, a nie lunapark? No właśnie, już widzicie pewnie do czego to zmierza. Oprawa ogólnie jest bardzo dobra, owszem, tekstury są w niższej rozdzielczości, ale praca kamery, postacie wykonane są naprawdę dobrze. Nawet ciężko doczepić się do jakości lokacji, bo jako więzienie jest to bardzo więzienne, ale niestety zbyt wiele razy mamy wrażenie, że wszystko się w kółko powtarza, choć wcale tak nie jest. No ale niestety, Blackgate to jedynie stal i beton, a krótkie chwile, kiedy zobaczymy coś innego, są jak zaczerpnięcie przez nurka świeżego powietrza. Problem nie wynika z tego, że studio zawaliło sprawę, ale z samej miejscówki, która po prostu nie może być ciekawa z racji jej charakteru, no i niestety nie jest. Jednak na początku, podczas walki z Catwoman, gra potrafi zachwycić i szkoda, że nie pociągnięto dalej samej rozgrywki bezpośrednio w Gotham, bo to by miało sens i na pewno sprawdziłoby się lepiej niż więzienie. No ale cóż. Podsumowując, Batman Blackgate Origins to gra mocno nierówna. Obok bardzo pomysłowego przeniesienia dużej gry na wersję przenośną, co w mojej opinii wyszło całkiem nieźle, mamy kiepskie lokacje, wściekle monotonny backtracking i uczucie znużenia, gdy po raz kolejny albo szukamy czegoś, co pchnie akcję do przodu, albo musimy ponownie wracać przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lokacji do jakiejś miejscówki. To mocno wpływa na radochę z obcowania z Batmanem, choć jeśli ci to nie przeszkadza, dostaniesz naprawdę dobrze wyglądającą i oddającą ducha dzieł Rocksteady grę. W mojej opinii tytułowi wyszłyby na dobre 2 rzeczy. Zrezygnowanie z popylania po więzieniu i mniej backtrackingu i mielibyśmy tutaj murowany hit na PlayStation Vita. Tak, to ciekawy tytuł, który jednak skończy niewielu z racji braku motywacji i samozaparcia. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.